Siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Witam wszystkich, witam. Bez dubli. Kolejny odcinek. Dzisiaj staruszek Jura F50 i dzisiaj będziemy, nie wziąłem sobie, pokażę wam jak zaradzić z problemem, kiedy cała kawa nie leci do wylewki, tylko cała kawa parzona ładuje się tutaj, czyli do tacki. Dzisiaj krótszy film, tak dla relaksu, bo były strasznie długie. Więc zaczynamy. Wymiana zaworu spustowego w zaparzaczu. Zapraszam. Po kolei. Pierwsze co, wybierzemy śmieci. Widzicie? Zaparzacz wygląda jak wygląda. Co poradzić? No. Ten ekspres, jeśli dobrze rozkodowuje tutaj napisy na pompie, bo pewności nie mam, to jest albo pierwszy tydzień 2005, albo piąty tydzień 2001. No, ma prawo mieć tyle lat, ale jak widzicie, poza ogólnym bałaganem, no ale to jakby i tak wygląda naprawdę nieźle. Poza, już widzę, membraną do wymiany. Tu jest ustalone już z klientem, co robimy. Do wymiany będzie, pokażę wam, ale nie będziemy tego robić dzisiaj na wizji. Obrasta już rdzą tutaj membrana pompy, ona wkrótce zacznie przeciekać. Oczywiście pełen przegląd tego ekspresu, ale dzisiaj skupiamy się na zaparzaczu. Zaczynamy od tej mańki. Tu mamy jeden wkręt, żeby wyjąć zaparzacz, musimy zdemontować tutaj tą podstawę. Zawiesiłem się. Podstawę zbiornika na wodę. Odwiesiłem się. Windows mi się zawiesił. Więc tak jak powiedział, tak nie zrobił. Dobry Torx. I wykręcamy łosia. To są wkręty od Jury. I ta podstawa nam tu wychodzi. Niech ona sobie tu tak zwisa. Teraz słuchajcie, to już widzieliście na filmie z Jurą. W tym przypadku lecimy z wkrętami trochę bliżej. Nie ja. Mam tu być widoczny. Jeden wkręt tu. Łapiemy gościa. Drugi wkręt tu. Gościu skacze. Trzeci powinien być tu. I jest. Brudne, zardzewiałe, zaśniedziałe wkręty, no bo ekspres ma swoje lata, słuchajcie. Więc siłą rzeczy, no nie może to wyglądać dobrze, ale on jest w całkiem niezłym stanie, no tylko już się po prostu wysłużył chłopak, no. Nie wiem, co tu robi ale ładny Volkswagen podjechał. Guma od młynka uszczelniająca, ale dobra, nie ma to znaczenia. Tą stronę mamy wykręconą, ale to niestety jest Tuareg. Piękny. Dobra, odpływam. Ale to jest ekspres, w którym musimy też odkręcić silnik, który widzicie. Dziu, nie wiem, w którą stronę mam wziąć. Tu nie cieknie, często cieknie w tym miejscu, więc jest ok. Jakieś wskaźniczek. Tu mamy encoder silnika, czujnik obrotów. Tą blaszkę musimy wyciągnąć. Chcę wam to pokazać. Ona jest tutaj na takich zatrzaskusiach dwóch. Trzeba je podważyć. Nie jest to naturalne w tej pozycji. No ale czego się nie robi? Wyciągamy blaszkę. W tej chwili możemy odpiąć encoder od silnika. Jego sobie tu gdzieś wyprowadzamy. I mamy dostęp do... Jeden wkręt jest tu.
klejone gwinty, pamiętajcie, to jest tu ważna informacja. Drugi jest u dołu, to jest tak na skos wkręcone na takich stalowych podkładkach. Trzeba bardzo ostrożnie się z tym obchodzić, bo te obudowy pękają, a samej obudowy, przynajmniej z tego co ja się orientuję, nie da się zamówić i jest kicha. Silnik kosztuje, ktoś mnie prosił nawet w komentarzach ostatnio, żeby jakieś tam ceny podawać. Coś tak kojarzę, nie będę biegał też sprawdzać, ale 400-500 zł to są tego typu koszty, więc sama połamana obudowa to pakujemy się w koszta. I słuchajcie, tu już nie wkrętarką, bo to jest niebezpieczne, tylko wkrętakiem. Taki oto mam z jakiegoś tam zestawu. I porządnym nowym kluczem, najlepiej bitem w sensie, bo to są takie moje bity do zadań specjalnych. Ten kluczyk to jest od boszowskich wkrętów, bitów. Gdzieś je tu mam, pokażę wam. Nawet człowiek nie czuje, jak rymuje. Stare, wysłużone boszowskie wkręty. Teraz są już bity. Co mi z tymi wkrętami dzisiaj? Teraz są z większym tym kluczykiem, a zaletą tej grzechotki jest, że ona jest naprawdę malutka. No i to jest z tego zestawu, ale ten już jest zardzewiały, wysłużony, więc ja sobie tutaj podmieniłem. A kupiłem je, to jest firma Hilka. Dobra. Kupiłem je w znanym sklepie narzędziowym TK Maxx. Także lubię w TK Maxxie tam pójść na ten dział gadżetów, bo można takie perełki wyłapać, słuchajcie, także czemu nie? Wracając do tematu, ten kluczyk też mi nie jest potrzebny w tej chwili. Bit do dzioba i tu z kciuciem. I tu jest zasada, jak wam bardzo ciężko idzie, to zasada taka, mi to zostało z napraw jeszcze ekspresów gastronomicznych, jak się tym zajmowałem, jak coś nie idzie, to lekko dokręcić się, ale naprawdę lekko i w drugą stronę. O panie! Jeszcze raz, też nie za mocno, bo jak ściśniecie ten plastik, to pęknie. Popatrzcie na tą walkę nierówną, jak na razie. To już powiem wam, nie ma na to metody. Czucie w ręku. Puściło, ale naprawdę musiałem w to trochę siły z naciskiem na trochę, dużo trochę użyć. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. I tak wracając do wieku tego ekspresu, zobaczcie, jakie kiedyś były maszyny. Pompa, no załóżmy, że on ma 20 lat, żeby łatwo było mówić. 20 lat, grzałka działa. Tu wszystko wygląda na oryginał. Tu się tą rdzą nie ma co przejmować, bo to jest tylko wypustka do elementu grzewczego. Wszystko śmiga. Pompa wygląda bardzo źle, no ale to jakby ona ma nie musi wyglądać, ona ma działać. Jakiej to firmy? Invensys. No, ciekawe, czy nadal są takie trwałe te pompy. Nie zwróciłem nigdy na to uwagi. One chyba jeszcze są w Niwonach montowane tej firmy, tak mi się wydaje. Nawet możecie zobaczyć, widać ślady kleju. Widać na tym wkręcie w klej. Więc no to musi iść ciężko. I tu trzeba wyczuć moment, nie na pałę. O, ten moment trzeba właśnie wyczuć. Teraz druga. Analogicznie. Odkręcamy trochę. O, ta poszła trochę lżej. Odkręcamy do końca. Do końca. Materiał bez dubli, ale będzie przerwa, bo no, jakby nie będę wam pokazywał, jak ja myję zaparzacz, trzeba go wyszorować, ale pokażę wam go już rozebranego, pójdę go umyć już rozebranego i uprzedzając, może jeszcze nie teraz, ale uprzedzę pytania za chwilę. Dobra, to mamy, jak widzicie, lata nam już luźno. Silnik, nie widzicie, już widzicie, bo go odkręciliśmy. Nadal nie widzicie. Ten silnik jest już poluzowany. Wracamy na drugą stronę. Mogę już trochę zjechać niżej, będzie mi wygodniej. Ktoś podjechał, dlatego tak zerkam. Pozdrawiam, Szymon.
z kanału Sony PlayStation Polska, przepraszam, pozdrawiam, tak, wiem. Patrzę się, zerkam w okna, jakby tam miała przyjść policja. Nie mogę oderwać wzroku. Fakt, okna, ja mam tu okno na ulicę, na parking, okno odrywa, rozprasza, no ale pamiętam, Szymon. W ogóle bardzo dziękuję za pomoc. Jak już przywołałem wilka z lasu, bardzo dziękuję Ci za techniczne uwagi, za zwracanie uwagi na rzeczy, o których bym nawet nie pomyślał. No, dobrze jest zapytać fachowca, także Szymon Schulz, pozdrowienia ode mnie. Jak chcecie gościa poznać, kanał PlayStation Polska, tam mamy streamy, wtorki, czwartki, piątki, no i newsy bodajże w poniedziałki z krainy gier jedynej słusznej, czyli brać niebieskich maniaków konsoli PlayStation. Pozdrawiam, Szymon, jeszcze raz dzięki. Wracamy do tematu. Jakby Ci się, Szymon, popsuł ekspres, to wiesz, gdzie mnie szukać. Wracamy do tematu, wężyk wyciągamy i teraz już ten zaparzacz pod warunkiem, że odkręcimy, nie, odkręcimy jeszcze. Widzicie, nie ma się wszystkiego w głowie. Odkręcimy jeszcze. Tutaj wkręt. Tutaj wkręt. Tutaj wkręt. Tutaj. To lecimy ze skubańcem. To jest ważne. Macie wrażenie, że wszystko wykręciliście, ale pogibać, poruszać, zanim szarpniecie, bo obłądnie trudno. Można się pomylić. I od razu jeszcze jedna ważna rzecz. No, skupiam się na gadaniu zamiast na robocie, no ale jakby no, też Wam muszę to wyjaśnić. Tutaj w środku ekspresu już kadrujemy. Tutaj w środku ekspresu na dole zaparzacza, ja teraz na czuja. Może widzicie, tam jest taki wężyk na zawleczce. Musimy to wypiąć. Można też zrobić to w inny sposób. Może ja zrobię to tym razem tym sposobem. Żeby się tam nie szarpać w podziemiu, wypinamy z zaworu zwrotnego, to jest zawór zwrotny, ten grzybek. Wypinamy ten wężyk, uważając tutaj na czujnik temperatury. Tani nie jest do jury, zresztą części do jury generalnie nie są tanie, no ale przynajmniej o tych starych mogę powiedzieć, że są ok. I ten wężyk idzie na przestrzał właśnie tam do zaparzacza. Zresztą patrzcie, jak zacznę wyciągać zaparzacz, to on mi tu ucieka. Wracamy na tą stronę. Bałagan, bałagan, bałagan. Ja tu sobie ten wężyk będę asekurował, żeby mi niczego tu nie zerwał. I wyjeżdża nam Gorge w całości. Takie to ustrojstwo, to normalne i tak powiem Wam szczerze, tu nie było zawleczki. Może wyjąłem wcześniej, zdziwko małe. On tu jest już nieważne. Nieważne. Ten bałagan, wiadomo, to będę sprzątał, ale nie to jest sednem. To jest ten wężyk wspomniany. Kawałek zaparzacza. Może wypadła. Albo wyjąłem wcześniej. Mniejsza. Na to uważajcie, to się ściąga. Czy będziemy to ściągać? Wypadałoby. O, właśnie dlatego trzeba uważać, bo jak upadnie, to ta rama plastikowa pęknie. To jest sprzęgło, które z jednej strony łapie silnik, który teraz jest tam schowany, bo jest odkręcony, a z drugiej strony napędza tą wielką nakrętkę plastikową. Czemu plastikową? Woda. Wyprzedzając pytanie, jakby zrobili z nierdzewki, byłoby lepiej. Często mnie klienci o to pytają. Tylko tak, nierdzewka, nierdzewna stal, jak zwał, tak zwał, jest nierdzewna w stosunku do wody. Natomiast tu jest kawa. Kawa jest kwasem jakimś tam. Nie pytajcie mnie, dokładnie nie wiem, więc to jest odpowiedź, dlaczego to jest plastik. Jak rozbierać zaparzacz już pokazywałem, ale czemu mam nie pokazać jeszcze raz? Musimy się dostać do... Pokażę Wam nową część. I tu właśnie, wyprzedzając pytania, to nie jest aż tak drogie, to jest koło tam 200 zł, z tego co pamiętam. Można kupić zestaw naprawczy do tego, czyli wszystkie uszczelki do środka, wszystkie tu. Tylko że ten zestaw naprawczy to jest chyba 60 czy 70 zł, a wiem z doświadczenia, że to jakby tu wszędzie ten plastik dostaje.
to pracuje, to się wyciera i te zestawy naprawcze są, w moim przypadku to się sprawdzało na chwilę, a u mnie nie może być na chwilę, tylko ma być na długo. Ja daję gwarancję na naprawę i muszę to brać pod uwagę. Czyli ten element jest dokładnie, jak sobie spojrzycie, jasne, w ten sposób on jest tu nasunięty, ale żeby się do niego dostać, szybki jestem. Nie jedna rzecz już tutaj była łapana w powietrzu. Żeby się do tego dostać, tu są takie zatrzaski. Musimy wypiąć te boki. Można to robić tak na wariata. Raczej tu się nic nie powinno wydarzyć. Ale potem będziecie mówić, że rzeźnik, tak jak to mawia taki jeden z Pox. Nie o nim, przepraszam, tak mawiają. Rzeźnik z Kielc, skrojny majonezu. Słuchajcie, jeszcze bierzcie pod uwagę, że jak my to naprawiamy, mikrofon zupełnie inaczej oddaje te dźwięki odpinania tych plastików. Wy to słyszycie, jakby tutaj rzeźnia jakaś siedziała, a tu się żadna rzeźnia nie dzieje. Ale tak to brzmi w mikrofonie. No, mikrofon ściąga takie hałaśliwe dźwięki. Dobra, słuchajcie, coś sobie tu włożę. Ktoś mnie pytał o te sprzęty, to już tam odpisywałem w komentarzach, skąd ja to biorę. Ten to jest akurat ze sklepu z hurtowni z częściami, ale te takie łamaki tego typu to kupiłem w Julii. To jest naprawdę dobry sprzęt. To się nazywa chyba tam do wciskania kabelków w tapicerkę w samochodzie, a mnie to służy do, to jest komplet chyba 5 różnych. Mnie to służy do wciskania kabelków w tapicerkę również w samochodzie, ale głównie do rozbierania Siemensów. Bo jak ktoś rozbierał kiedyś Siemensa EQ6 czy któregoś z tych nowszych, no to wie, o czym mówię. To jest wyższa szkoła jazdy. Słuchajcie, podważamy wszystkie zatrzaski. Tu jest jeszcze jeden. Weź! Pryszyć. Dobra. Mamy to i jeszcze tu. I tu są 2 szkoły. Ja wyznaję szkołę niepierdzielenia się za bardzo, bo do tego zatrzasku tu mamy strasznie ciężki dostęp. Czy tu mi wskoczył? Oczywiście, że mi wskoczył. A zróbmy to tak, jak sztuka nakazuje. Wszędzie sobie to włóżmy. I teraz do tego ostatniego jest się najciężej dostać. Nie chcę zapalać tego górnego światła, bo mi Patryk zeznaje, że prześwietla. I przyjechał do mnie kurier, więc za chwilę wracamy. Zostawiam to tak, jak stoi. Jestem, słuchajcie. Jeszcze sprawdzę, czy nagrywanie działa, bo wyszedłem z przypiętym mikrofonem. Działa. Nagrywanie dźwięku. Wracamy do demontażu. Zajrzę tam, zrobię to tak, jak trzeba. No tak, no nie mam tu dostępu za Chiny ludowe, czyli tu sobie podważymy. Muszę, słuchajcie, zapalić to światło, bo także będzie widno przez chwilę. Ja sobie tu przeciągnę tą lampę, więc możecie mieć teraz dziwne widoki. O, no teraz to ja widzę, jak to idzie. Teraz to ja widzę. I tu sobie musicie wcisnąć do tyłu i do góry. I tak nie idzie. A co? No do tyłu, no dobrze kombinujesz. Bart, dobrze kombinujesz. Dobra. 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 Pogibamy. O. Idzie? 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 Czy nie idzie? Uhu! Nic nie pękło. Gaszę światło. Wyjazd mi stąd, dziewczyno. Nie macie w kamerze? Nie wiem. Dobra. Nic nie pękło. Nic się nie złamało. A raczej mi to nigdy nie pękło. Nie przypominam sobie przynajmniej. Mamy tu taki widok. Uważajcie. Tu jest pod spodem. Zaraz ją wyjmę. Taka tulejka, żeby wam nie zginęła. Jak tu zajrzycie, to będziecie wiedzieć, o czym mówię. No wyłaź. Oczywiście do zaparzacza. Taka oto
tulejeczka na bok. Na bok. I ściągamy analogicznie drugi. Czyli odsuń się, chłopie. Czyli jak to było? Tu zawleczka. Tu zapinka, nie zawleczka. Druga strona. Tu można podważyć. Tu jest kolejna. No tyle, ile tu widzicie, dokładnie. Te wszystkie. To jest taki haczyk, trzeba go odgiąć delikatnie. Z wyczuciem, jak to mówię. Tu wjeżdżamy. Tu jest kolejna, dociskamy do siebie, odpinamy. No i tu ta ostatnia, do której podjazdu nie ma, ale my sobie z tym poradzimy. Jak rzeźnik, wiem. I ostatnia. Co ja tak przycichłem? Taki cichy, spokojny jestem. No weź, wyjdź już. A! Palca zgniotło. Ty jesteś dokładnie. Padła mi bateria. Tak mnie to poirytowało, że już mówię, dobra, wyciągnę to i włączę, wymienię. No i wyciągnąłem. O, nawet nie wiem, gdzie pofrunęło. Życie. Nawet klient dostanie, no tu pękło. Na tej ostatniej nieszczęsnej zawleczce. Także nerwy wam nie pomogą, no ale dostanie klient ode mnie ładniejszą. No co zrobić, zdarza się, słuchajcie, a to śmieć niech leży na podłodze. Nieważne. Zdarza się, ale też pochwaliłem się, że nigdy mi to nie pękło. To już się nie pochwalę, bo już mi raz pękło. Byliście świadkami. Znaczy, no nie byliście niestety, bo tam taki wskaźnik mam w kamerze. Baterii, ale po co spojrzeć? A on mrugał, zapikał się, wyłączył. No życie. Dobra. Nie wracajmy do smutnych tematów. Nie pogubmy tych dwóch tulejek. Może tu. To niech sobie tu leży. No i teraz słuchajcie, do sedna. Ja zaraz idę umyć ten zaparzacz, natomiast jak mamy zdjęte te oba boki, to nam schodzi. Oczywiście nie będzie to łatwe. O, widzicie? Zobaczcie, jak to wygląda. Całe w kawie. Tu jest to samo. Więc no ja to wymieniam. Widać różnicę, prawda? Mogę jeszcze tak samo wam pokazać. Nie jest to jakaś bardzo droga część, więc warto to wymienić, tak jak mówiłem. Regenerowanie tego to jest ryzyko reklamacji. Idę to czyścić. W międzyczasie wyczyszczę też wnętrze ekspresu, bo jak będzie czysty, będziemy go składać, będziemy montować, będziemy sprawdzać ekspres. Także myju i wracam. Jestem, słuchajcie, wstępnie ogarnięte. Nie jest jeszcze idealnie, ale no jest czysto, jak widzicie. Podniosę biurko, bo do czyszczenia sobie obniżyłem. Zaparzacz Boże, co ja mam z tym wypuszczony? Zaparzacz wyczyszczony. No tutaj, słuchajcie, to już jest wżarty kamień. Próbowałem to doszorować, ale no nie zrobimy z 20-letniego zaparzacza nówki sztuki. Nie ma szans. I teraz słuchajcie, tak, tym wężyk wygląda na brudny. Tam jest kawa po prostu. Tu mam już pozakładane nowe uszczelki czarna-czerwona. Zawleczki nie znalazłem, więc albo jej nie było, albo gdzieś wyfrunęła. I co teraz? Nasuwamy. Zbliżmy. A jeszcze światło, no przecież nie zgasił. O, od razu lepiej widać. Ten element, czyli zawór spustowy zaparzacza, wchodzi nam. Tu są takie prowadnice, więc nasuwamy go. Jeszcze dobrze by było dobrą stroną, tak. I słuchajcie, na obie, żeby równo wszedł.
Tak jak powiedziałem, żeby równo wszedł, a z jednej strony nam nie wszedł, więc jeszcze raz. No czemu ty tu nie chcesz wejść? O, z obu stron do końca. I teraz pamiętając o tulejkach, czyli raz, dwa, śrubki z powrotem, odwracamy procedurę, czyli nie widzicie tego, ale zaraz to zobaczycie. Wolniej się nie da. Tu jest takie, no jest na nią tutaj miejsce, takie oczko. Wkładamy. O, ładnie naszło. Teraz tu już trzymamy, żeby nam nie wypadło. Źle to nałożyłem. O, teraz jest ok. Teraz jest ok. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, za chwilę nałóżmy te tulejki. Już wypadła. Wypadła czy nie wypadła? Oczywiście, że wypadła. To jeszcze raz, słuchajcie, skręćmy sobie, w ogóle warto sobie trochę poluzować ten zaparzacz, bo on jest w pozycji neutralnej, czyli coś takiego. Skręcamy go trochę, włóżmy to jeszcze raz. Włóżmy. O, teraz nam ładnie wchodzi, ale oczywiście źle. Nie wejdzie teraz, więc skręcamy. No musicie sobie tutaj tym kołem napędowym tak dopasować, żeby wam to weszło bez problemu. Nie mam tego w głowie, więc robię to też na czuja. O! Jak widzicie teraz i z jednej, i z drugiej pięknie weszło. Więc jak już mówiłem, jedna tulejka. Skręćmy go, otwórzmy go na maksa. O. I o. Jedna tulejka. Tu. Teraz widać gdzie. Tu widzicie? Jest to oczko. Może pokażę bez palucha. Tu. Składamy oczko. W oczko. No właśnie. Trochę wracamy zaparzaczem do góry i teraz zaczynamy wracać w dół. On się tu będzie przekręcał. Jeszcze. Jeszcze raz do końca. To do góry, bo się blokuje. Ok, poszło. Mamy. Od razu włóżmy drugi. Coś mi tam szczela. Folia na paczce. Drugi. Uważajcie, nie odginajcie za bardzo, żeby nie pękła. Jak już wiemy, lubi. To mamy. Dopychamy. Zawór spustowy. I zakładamy boczki. Jeden nowy gratis, jak się okazało w trakcie pracy. Nie ta strona. Może już troszeczkę was tutaj odsunę. Dopasowujemy. Żaden nie pasuje. Pewnie wziąłem drugi. Nie ten, co trzeba. Tu nam pasuje. Jak widzicie, wchodzi zdecydowanie łatwiej niż wychodzi. No proszę cię, nie rób scen. Czemu nie chcesz wejść? Bo mamy, widzicie, jeszcze musicie teraz spasować tutaj położenie tego zaworu spustowego. Wziąłem nie ten, co trzeba. Zaraz wracam, przyniosę sobie lewy mam i przyniosłem drugi lewy. Jestem, bo musiałem go znaleźć. Jak się ściąga na wariata jak rzeźnik, to nigdy nie pęka. Chciałem wam delikatnie pokazać, jeszcze mnie nerw wziął, że nie ogarnąłem baterii. Mamy to. To nam wraca tu. Potrzebna jest nam zawleczka, która zaginęła. Zawleczko, gdzie ja mam zawleczki? Gdzie ja mam zawleczki? Czy ja tu mam jakąś zawleczkę? Mam, ale dużo. O, akurat nawet od Jury oryginalną. Co prawda zawleczka jest zawleczką.
nie ma to znaczenia. Ją się tu dosyć ciężko wkłada. Jakby wam to pokazać? Może tak. Może sobie tu oprzyjmy zaparzacz, bo 5 sety potrzebujemy. Dociskamy. Może tak. Gdzie lecisz? Gdzie lecisz, gościu? Może tak. Może tak. Może tak. To się robi prosto, jak się robi na kolanie, nie pokazując nikomu, więc... A tak to w ogóle... Jakby wprawę mam w zupełnie inny sposób, no ale spróbujmy. No nie wejdzie, małpa. Małpa wredna. Dobra, i teraz już damy radę, mam nadzieję, potem. Ale tylko mam nadzieję. Przecież nie można było sobie tego zrobić, jak miałem wyjęty zawór spustowy, nie? Po co sobie ułatwiać, jak sobie można utrudnić? Czy to w ogóle weszło? No weszło, a to aż tak głęboko musi... A może... No. Tu zakładam uszczelkę nową, a w komplecie przyszła uszczelka i wiemy już, czemu to nie wchodzi. I teraz... Jak widać, zapięte. Wężyk idzie w tą stronę, on ma tutaj taki kanał, którym ma iść. Mamy to. Jura nie smaruje tych zaparzaczy tutaj, a ja wbrew Jurze trochę tutaj daję tego smaru. On jest już stary, ten zaparzacz, nie zaszkodzi mu. Przeturlajmy go teraz. Zresztą sam się przeturla przy pierwszym uruchomieniu. Dobra, tu mamy wszystko czyste. Przy okazji inspekcja z tej strony jest dosyć prosta silnika. Spójrzcie. O tych podkładkach, mówię, tutaj wchodzą te śruby na klej. I to pęka na tych rogach. Od zbyt mocnego dokręcenia albo ze starości. No, nigdy nie wiecie, kto był w ekspresie przed wami. Odchylamy, montujemy zaparzacz, ale wypadałoby założyć mu napęd. Przymierzamy sobie, czyli napęd idzie tu. Dla pewności, żeby nas rutyna nie zgubiła, patrzymy, czy dobrą stroną wkładamy. I nasuwamy. Też ma takie prowadnice. Jak nam nie chce wejść, to pokręćmy tym kołem, bo to się muszą zgrać zębatki po prostu. On nam w ogóle nie chce wejść, to już inna sprawa. I ruszamy, aż się tu zgrają zębatki. Działa. Wężyk. Dokładnie analogicznie. Ja muszę wstać. Zrobię tak, żebyście wy widzieli. Wężyk tu do tego otworu. Tędy on ma iść. I tak wam zasłonię zaparzaczem, no ale inaczej się tego zrobić nie da. Układamy, pamiętamy o tej prowadnicy, co mi spadło. Nic mi nie spadło, to mi strzeliło. To wystawiamy. Wężyk sobie tutaj odbieramy. Trochę za mało go tam wpuściłem. Aha, bo on mi wchodzi gdzieś tam w dół niepotrzebnie. Uszczelka spadła. Zaraz ją założę. Czyli wjeżdżamy wężykiem do środka. Czy on już tu wylazł? Wylazł. No i wkładamy zaparzacz delikatnie. Delikatnie tu prowadni. Już teraz to mówię, nie widzicie tego na pewno, co robię. Delikatnie, w tą prowadnicę ten wężyk, żeby tu dobrze wszedł, żeby się nie zagniótł. No i kręcimy z powrotem. Wężyk potem podłączymy. Zaczynamy od tych dwóch wkrętów silnika. Na razie bez kleju, bo musimy sprawdzić, czy to w ogóle działa. Nie klejcie od razu, bo no i szkoda kleju, i szkoda męczyć te gwinty. A może coś nie zabangla.
i będziecie rozklejać za chwilę. Odwracamy. Śrubek tu. Odwracamy. Mały test, bo jeszcze zapominam o checklistach. Nagrywa się. Kręt. Tu jeszcze sobie ustawmy dobrze ten silnik. Tam będziemy dygać zaparzaczem, żeby wycelować w otwory. I tu też się przyda penseta, bo te śrubki, wkręty się nie magnesują, nie magnetyzują i nie trzymają się wkrętaka. Wkładamy do pierwszej. Tu jest taka ekwilibrystyka. O, mam wycelowane. Ruszam zaparzaczem, aż złapię. Nie wiem, czy widzicie, ale idzie. Nie łapiemy do końca, żeby jeszcze mieć ruchy. Tu już nam złapało. Lecimy z drugą. No jak widzicie, niby prosta rzecz, wymiana zaworu spustowego, ale czasowo schodzi. Wcale ten film chyba nie będzie taki krótki, jak zapowiadałem na początku. No ale co zrobić? Druga już nam wchodzi i łapiemy do oporu. O ile nam wchodzi, bo nie wiem. A może i nam nie wchodzi? Nie, teraz złapało. O, czuję opór. Tu też mocno, ale nie na pałę. Opór, lekkie dociągnięcie, to i tak będzie na klej łapane, więc to nie musi być zarypane na maksa, ile fabryka dała w ręku, bo no jak wam pęknie, to już mówiłem, jak wam pęknie ta obudowa, no to jest lipa. Dociągamy, wracamy na drugą stronę. No i tak jak już analogicznie, to już możemy wkrętarką. Wjeżdżamy sobie tu ręką od środka. Tu też tą dolną, żeby złapać, nie widzę, ale zrobię to na wyczucie. Tu jest wkręt. To już widzieliście, jak to rozbierałem, to trzeba teraz dokładnie to wszystko odwrócić. I tu z tego co pamiętam, tak, to wszystko są wkręty, tu nie ma śrub. Sprzęgło na jeden, żeby przypadkiem nie przeciągnąć. Ja też te wkręty przyrdzewiałe będę wymieniał. No ale to co mówiłem przed chwilą, najpierw sprawdźmy, czy to działa, a potem róbmy kosmetykę. Ten wkręt, zwłaszcza ten dolny, zawsze trzeba wymienić, jak jest przyrdzewiały, bo z nim jest problem potem, jak się rozpadnie, że już się nie da go złapać żadnym wkrętakiem, a żadnym bitem, to tu jest problem z podejściem, żeby rozwiercić ten wkręt. A jak ułamiecie to ucho, które ja teraz próbuję nieudolnie kręcić wkręta, jak złamiecie to ucho, no to macie ten cały, bo to jest ucho od zaworu spustowego. Macie cały ten zawór spustowy do wymiany. Teraz delikatnie, no właśnie, kurczę. Zawsze z tym jest taki numer, że tu się najgorzej tą dolną wkręca. Najgorzej. Czy one naprawdę nie łapią? A, no. Mówisz o tych magnesach, a nie korzystasz. Złapmy sobie tutaj taki taki tip. Jak macie słabo namagnesowany bit, końcówkę od wkrętaka, to przywalcie tutaj nie za blisko magnesik, bo wam ściągnie śrubkę i już macie dobrze namagnesowany, słuchajcie. Taka podpowiedź. Też mi to ktoś kiedyś podpowiedział. No jakby to jest oczywiste, ale trzeba na to wpaść. O. Nie trafił ślepok. O. Ajajajajaj. Tak, wiem, widzicie mój łeb. Weszło. Magnes wyciągamy, żeby tu nie szczelał, ale jeszcze się przyda. I tu z wyczuciem jest opór. I jeszcze tak. Tu jest łatwiej. U góry. Zjadę niżej, bo mi niewygodnie. Tu jest łatwiej, bo mamy możliwość wsadzenia paluchów. Ja nie mam pewności, czy tu powinien być wkręt. Powinien. Obok również jest łatwo. Cyk, pyk, cyk, pyk.
Magnes przy wkrętarce, magnes niepotrzebny. I czy mamy to wszystko? Jeszcze jeden. Tutaj. Tu się przyda magnes. Jednak. O. I tu. Aha, tu już ktoś był. Ten wkręt w ogóle nic nie daje. A jego moim zdaniem to tu w ogóle być nie powinno. Chociaż nie, powinien być. Tu już ktoś był, przekręcił, dobra, dokręcamy na ile się da, nie ciągniemy tą śrubą tego plastiku. No i słuchajcie, to sobie na razie włożymy, nie musimy tego przykręcać. Więc to jest po prostu na wcisk, trzeba tylko odpowiednio tu przycelować. Mamy to, elektronika. Jeszcze ważna rzecz druga, encoder plus blaszka. Nakładamy na silnik. Jest blaszka analogicznie frontem tymi zaczepami. Wjeżdża nam tu bez problemu. Zaczepiła się. Słuchajcie, odpalamy maszynę. Wężyk w dobre miejsce. A, no i widzicie, dobrze, że mi przypomnieliście. Tu mamy taki wężyk luzem. Gdzie on się podział? O. No to warto go wpiąć, jakby, bo jak się tu woda poleje, to może być niesympatycznie. Czy ja to włożę tak, czy będę musiał odkręcić zaworek? Myślę, że włożę tak, dobra. Gdzieś tu mam zawleczkę. Nie zapominamy o takich rzeczach, bo można sobie narobić kosztów. Uszczelka została w środku. Odkręćmy sobie ten zaworek, będzie nam łatwiej. Po co to się męczyć? Jeszcze się nie odkręcił. No weź traf. Dobra. Dobra. Tylko to musi iść tyłem. Czy ta uszczelka tu jest? Nie ma, spadła. Nie widzę jej tu. Czyli pewnie gdzieś spadła. Uszczelek ci u nas dostatek, tylko gdzie one są? Tu. Uszczelek ci u nas dostatek. Tak naprawdę nie wiem, czy to zadziała. No tak obstawiam, takie były objawy, bo raz ten ekspres robił kawę, 10 razy nie robił, więc tu raczej gdzie indziej problemu trudno szukać. I teraz uważając na ten, weź ty się tu kurna wyżej schowaj, o. Wciskamy. Gościu, o, w tą stronę. Chyba weszło. Zaraz się okaże. No. Trafi, nie trafi, trafi, nie trafi, trafi. Dociskamy, sprawdzamy. Za pamięci. Przykręcamy, bo to będzie wibrować. Jak tego nie złapiemy, to zaraz klient do nas przyjdzie. Powie, panie, traktor w ekspresie. Co pan tam zrobił? No weź. Się trzyma. Wszystko mamy złożone. Ja tak a propos miałem wam powiedzieć, kupiłem takie coś w Lidlu. Powiem wam, do mycia takich rzeczy, tu wnętrza przed chwilą używałem. Mega. To jest wolnoobrotowe, ale zobaczcie. Ile to ma siły. Teraz przyciskam z całej siły. Mega sprzęt. Z kimś dzisiaj nawet w komentarzach pisałem, bo ja mam i wkrętarkę z Lidla 3 lata. Słuchajcie, bije już, ale działa. I ona jest codziennie jechana. Może nie są to jakieś ciężkie prace, ale działa. Co ja mam jeszcze z Lidla? Nic już. A i multimetr. Na moje potrzeby, gdzie ja z tą elektroniką bardziej tak testuję tylko. Super. Także no, ustaliliśmy dzisiaj w komentarzach tam z którymś z kolegów, że nie zawsze musi być drogo, żeby było dobrze. No, ja się nie spodziewałem, że ta wkrętarka rok przeżyje. Już głowica trochę chodzi, no ale nic nie jest wieczne. A kupicie sprzęt czasami za grube pieniądze, no i jakby
nie chodzi długo. Także polecam. Ten sprzęt do czyszczenia naprawdę bardzo mi ułatwił mycie takich złogów kawy gdzieś w tackach, no bo z tym się spotykam na co dzień, ale wracając, nie przedłużając, ten wężyk podpięty, zaparzacz przykręcony, tacka, o Boże, nie oblać się, bo jest z wodą. Nie przejmujcie się, że to wszystko jest brudne, to już sobie później pomyję. Wkładamy. Weszło. Wszystko weszło. Kończymy. Znaczy mam nadzieję. Włączamy. Pewnie będzie wołał o wodę. No. Podjechał. Zjechał. Podjechał. Idę po wodę, dosłownie sekunda, dajcie mi chwilę, tylko muszę znaleźć jeszcze zbiornik z wodą, a ja chyba mam wodę. Tak, mam wodę. Patrzcie, no zbiornik też widać, że wiekowy. Dosłownie sekunda. Do studni. Mamy to. Ostrożnie, bo mamy odkryte wszystko, nie polać, nie przewrócić. Wstawiamy. No i zobaczymy. Zbliżenie. Podjeżdżamy. Press rinse, czyli ja tu obserwuję, woda płynie. No i jak widzicie, tego efektu nie było. Także jeszcze komisyjna kawa. Tu mam jakąś. Żadna śrubka nie wpadła. Sprawdźcie, bo to byłoby straszne. Młynek Jury załatwić samemu przez głupi błąd. Oczywiście clean, the scale, tu będzie się świecić, the scale. Mówmy po angielsku poprawnie, ale my testujemy kawę i kończymy. Na maksa. Tak się tu chyba ustawiało, tak. Raz macie słabą, drugi raz średnią, trzeci raz mocną. Dosyp ziarna. On pokazuje dosyp ziarna, ponieważ ja przy sprzątaniu odkurzyłem całą kawę z młynka. Więc jeszcze raz i patrzcie, to o tym mówię. Mild, normal, strong. Ekspres się zapiął. Zróbmy 70 ml. Przy okazji sprawdzimy, czy dobrze odmierza. Oho, patrzcie. Widzicie? Ja go wyłączę. Kolejna bateria padła, nie zwróciłem uwagi. Mam nadzieję, że widzieliście, jak tutaj... Boże, pływa wszystko. Z tej membrany sika woda. Jeszcze widać, że jest mokro. Ale jakby zawór spustowy wymieniony. Nawet się trochę kawy zrobiło, bo kawa wygląda tragicznie, bo połowa ciśnienia szła tutaj na mnie tak naprawdę. Więc ja się z wami żegnam. Wiecie już, jak wymienić zawór spustowy w Jurze. Taka usługa trochę kosztuje, bo no widzicie, ile to zajmuje czasu. Tu jakby z klientem było to konsultowane już wcześniej, więc wszystkie kwoty są ustalone, pełen przegląd, więc ja się biorę za całą resztę. A was pozdrawiam, życzę smacznej kawy, miłego dnia. Kanał Coffee Doctor. Wszystkie linki do socjali, do grupy na Facebooku macie pod filmem. Komentarze wasze jak zawsze. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć.